tej strony Krzysztof Domaracki. Słuchasz podcastu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Dowiesz się z niego, jak firmy Private Equity i Venture Capital wybierają projekty inwestycyjne, współpracują z przedsiębiorcami i pomnażają wartość ich biznesów. Zapraszam. Witam w podcaście PSIK Private Equity o budowaniu wartości. Ja nazywam się Krzysztof Domaracki, a moją dzisiejszą gościnią jest Małgorzata Bobrowska, partnerka zarządzająca Resource Partners i prezeska Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Cześć Gosiu. Cześć Krzysztof. Kiedy przeglądałem twój biogram, jedna rzecz bardzo mnie zastanowiła. Oczywiście nie to, że od lat zajmujesz się private equity, ale to, że od 13 lat jesteś także mentorką w programie PSIK Social Business Accelerator, który z grubsza polega na tym, że doświadczeni inwestorzy private equity spotykają się z liderami organizacji trzeciego sektora i, jak rozumiem, wymieniacie się wiedzą. I to, co mnie bardzo zastanawia, to to, czego wy, inwestorzy, uczycie się od liderów organizacji trzeciego sektora i czego oni mogą się nauczyć od was. Zawsze chętnie mówię o tym, że jest to autostrada dwukierunkowa i ta wymiana naprawdę jest wzajemna. My jako doświadczeni inwestorowie przychodzimy do organizacji, żeby pomóc jej tak naprawdę w dwóch aspektach najbardziej. Tak? Pierwszy aspekt dotyczy zapewnienia organizacji długoterminowego finansowania. W naszym kraju, w dalszym ciągu, w trzecim sektorze mamy bardzo dużo zależności od projektów unijnych, które ze swojej natury często nie są powtarzalne. Więc naszym zadaniem, naszą rolą jako PSIK-u jest zbudowanie świadomości konieczności zapewnienia trwałego finansowania i pomocy w znalezieniu tych źródeł. Często odbywa się to poprzez kontakty, którymi się dzielimy, ale też po prostu przez nauczenie pewnych narzędzi i przygotowanie założycieli tych organizacji do własnego działania w zakresie fundraisingowym. Drugi aspekt dotyczy takiej działalności jak rada nadzorcza i tak naprawdę głównie pomocy w ustrukturyzowaniu myślenia strategicznego co do rozwoju i skalowalności organizacji, bo często organizacje, z którymi zaczynamy pracować, one są już świetne w realizowaniu swojej misji społecznej, ale ograniczonej w jakimś tam zakresie geograficznym i pomoc w umiejętności wyskalowania działalności organizacji na szerszy zasięg krajowy, co też jest doświadczeniem, które przynosimy od spółek portfelowych, bo często w taki sposób je rozwijamy, jest tą taką dużą, drugą wartością dodaną, którą my przynosimy do stołu. A co dostajemy w zamian? Abstrahując od takich umiejętności typowo merytorycznych, czyli po prostu właśnie umiejętności mentoringu, coachingu, pracy poprzez to właśnie to bycie liderem wpływającym, autentycznym. Często teraz się mówi w różnych, podcastach psychologicznych o terapii sensem, tak? I wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co w drugą stronę w zamian dostajemy, czyli możliwość zaangażowania, korzystania umiejętności biznesowych do czynienia dobra społecznego, tak? I te zakresy merytoryczne naszych organizacji w programie SBA są bardzo szerokie. Tak? Ja akurat osobiście pracowałam najwięcej z organizacjami działającymi z dziećmi w jakiś sposób zagrożonym wykluczeniem i jako mamie była to misja społeczna dla mnie bardzo bliska. I gdy porównujesz współpracę z liderami organizacji społecznych do współpracy z przedsiębiorcami, których widujesz na co dzień, widzisz więcej podobieństw czy różnic? Zdecydowanym podobieństwem jest to, że mamy do czynienia z autentycznymi, przekonanymi co do realizowanego pomysłu liderami, osobami umiejącymi pociągnąć za sobą rzeszę. Różnice natomiast są zdecydowanie z punktu widzenia takich, skupienia na danych finansowych, skupienia na pewnym ustrukturyzowaniu działania biznesu. Tego jest dużo więcej u przedsiębiorców. Wasz świat to EBITDA, przeliczniki, mnożniki. Struktury zarządcze i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc zdecydowanie dużo większym wyzwaniem jest właśnie ta umiejętność mentorowania funderów trzeciego sektora, właśnie dlatego, że jednak to typy osobowości są troszeczkę różne. Od, jeśli dobrze liczę, 15 lat już rozwijacie Resource Partners. Wcześniej jeszcze byłaś w Carlyle Group, więc mam wrażenie, że kawał życia spędziłaś w private equity. Jestem ciekaw, jak na przestrzeni lat zmieniał się ten sektor. I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo taką pierwszą obserwację, którą ja mam, to jest to, że przede wszystkim założyciele, z którymi rozmawiam o inwestycji w biznes, są coraz młodsi. I nie jest to tylko funkcja tego, że ja mam te 15 lat więcej, tylko faktycznie na początku mojej kariery w latach wczesnych 2000 mieliśmy do czynienia z dużo dyskutowaną falą sukcesyjną na rynku polskim, czyli faktycznie mówiliśmy o poszukiwaniu inwestorów do biznesów, które zostały założone zaraz
zaraz po zmianie systemu, ze względu na chęć przejścia oryginalnych założycieli na emeryturę. Dziś większość moich założycieli ma w okolicach 40 roku życia i absolutnie nie myśli jeszcze o emeryturze, być może o założeniu innego biznesu, ale są na etapie takim, w którym często dochodzą do wniosku, że spółka, która osiąga już ponad te 100 milionów obrotu, jest troszkę innym właśnie tworem, ciałem, organem do zarządzania. W związku z tym zaczynają zdawać sobie sprawę, że potrzebują takiego, używając niepolskiego słowa, sparring partnera, czyli partnera do dyskusji, który pomoże im z jednej strony swoim doświadczeniem biznesowym z zakresu różnych branż ustrukturyzować biznes, zbudować strukturę pod wzrost, w pewnym zakresie też podzielić się ryzykiem skokowego rozwoju, ale też będzie po prostu taką właśnie z punktu widzenia rady nadzorczą miejscem do odbijania pomysłów, biznesów, przedyskutowania ich z innej perspektywy, szerszej perspektywy, po to, żeby gdzieś tam to ryzyko dobrze wyważyć. Czy to jest tak, że oni sami do was docierają już wiedząc, czego oczekują od funduszu private equity, wiedząc w jaki sposób chcą dalej rozwijać swój biznes, czy jednak wciąż to wy musicie wykonać ten pierwszy krok i znaleźć te spółki, znaleźć tych ludzi? Ja myślę, że prawda jest gdzieś trochę pośrodku, tak? Czyli zarówno jest bardzo dużo założycieli, którzy sami wiedzą, że to jest ten etap, w którym potrzebują wsparcia, ale my też proaktywnie monitorujemy fragmenty naszego rynku konsumenckiego, na którym się skupiamy i gdzieś tam te rozmowy zaczynamy. Te rozmowy zaczynane przez nas, one są dłuższe, tak? Czyli to często jest taki moment, kiedy my gdzieś prosimy o pierwsze spotkanie, zasiewamy ziarenko, przekonać do siebie. słyszymy w pewnym momencie, że to nie ten etap, że nie ma potrzeby i tak dalej, i to pozwalamy temu ziarenku trochę pokiełkować, tak? I często jest tak, że po roku, po półtora ten pomysł wraca do nas i niewątpliwie, jeśli to my byliśmy tym pierwszym, który zasiał to ziarenko, dał się pierwszy poznać, to jest troszeczkę takiego właśnie przewagi pierwszego rozmówcy, która powoduje, że często jesteśmy tym bardziej naturalnym miejscem do przyjścia po tą inwestycję, jeśli założyciel taką decyzję już podejmie. Z mojego punktu widzenia my rzadziej konkurujemy z innym funduszem czy z innym inwestorem, dużo częściej konkurujemy tak naprawdę w procesie z brakiem transakcji, czyli z tym, że jednak założyciel, nie będąc gotowy do przeprowadzenia tego procesu, finalnie podejmuje decyzję, że transakcji ani z nami, ani z żadnym naszym konkurentem nie zrealizuje. A czego najczęściej się obawiają przedsiębiorcy, gdy rozważają współpracę z funduszem private equity, albo gdy wy namawiacie przedsiębiorców na współpracę z wami? Tą pierwszą barierą do przeprowadzenia transakcji zdecydowanie zawsze jest to poczucie wartości, tak? Czyli niestety my podchodzimy do tego tak trochę bardziej pewnie na zimno, na sztywno, właśnie na to, co liczby pokazują. W naturalny sposób nie mamy wartości sentymentalnej do tego biznesu, kiedy on jeszcze nie jest nasz, natomiast z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest jednak dziecko, w które się inwestuje, rozwija i tutaj ta luka w postrzeganiu wartości jest zdecydowanie, czy na rynku polskim, czy na każdym innym, jest tą zdecydowaną barierą transakcyjną. Nasze podejście do realizowania biznesu, które jest podejściem partnerskim, my najczęściej jesteśmy udziałowcem większościowym, ale założyciele zostają dalej naszym partnerem mniejszościowym i to, co tak naprawdę oferujemy, przekonując ich do zrobienia transakcji z nimi, to jest jednak kwestia właśnie podjęcia większego ryzyka skokowego rozwoju i w związku z tym zrealizowaniu większej wartości ekonomicznej na wyjściu z nami, niż z tej pierwotnej transakcji, pomimo że wtedy tak naprawdę sprzedają większość w biznesie. Jesteście nietypowym funduszem, jak na, przynajmniej takie ja mam wrażenie, bo jesteście mocno skoncentrowani na inwestycjach w bardzo konkretnym sektorze, w sektorze spożywczo-producenckim, tak bym go My nazywamy go konsumenckim. Jakie kompetencje wy jako fundusz, jako ludzie zarządzający funduszem musicie mieć, żeby dobrze się odnajdywać w tej branży? Nasza decyzja specjalizacji była bardzo świadomą decyzją już na samym początku Resource Partners. Zakładaliśmy Resource Partners w 2009 roku. To jest rok po takim głębokim kryzysie finansowym na rynkach międzynarodowych. I to do był Polski też... dopiero tak naprawdę docierał wtedy ten kryzys. Polskę tak naprawdę można by nawet powiedzieć Musnął. ominął, ale jeśli chodzi o naszą branżę finansową, to jednak pewne reperkusje były widoczne, w szczególności w zakresie tego, że jednak nasi inwestorzy to inwestorzy z rynków zachodnioeuropejskich czy nawet amerykańskich i
i w tamtym miejscu geograficznym ten kryzys był dość mocno odczuwalny. Był to moment, kiedy wiele funduszy tak naprawdę podejmowało decyzję o specjalizacji. Na rynku polskim byliśmy tak naprawdę chyba jedynym tworem wtedy powstającym, bo to był bardzo trudny moment dla fundraisingu. W związku z tym poza tworami stricte technologicznymi, poza funduszami stricte technologicznymi z taką specjalizacją nie mamy do czynienia, ale jak obserwuję zespoły innych funduszy na rynku, to widzę, że tam również był to moment, w którym w ramach zespołów pewne specjalizacje następowały, tak? Był to po prostu też na rynku po tym kryzysie finansowym moment większego skupienia na kreowaniu wartości versus na stricte inżynierii finansowej i kreowaniu wartości poprzez narzędzia struktury kapitałowej. Żeby faktycznie zaangażować się ze spółką w dyskusję strategiczną, w kreowanie planu właśnie tworzenia wartości, rozwoju, to dobrze by jednak trochę tą branżę rozumieć, tak? I to nasze skupienie tylko na branży konsumenckiej powoduje, że po pierwsze, jak popatrzymy na nasz fundusz pierwszy, w którym właśnie było dość dużo producentów spożywczych, no to byli ci sami klienci na koniec dnia, tak? Te same kilka sieci handlowych obecnych na naszym rynku, te same kilka sieci handlowych w Europie Zachodniej, które akceptowały produkty importowane z Polski, więc tak naprawdę doświadczenie w rozmowach z tymi sieciami było coś, co przynosiliśmy do stołu i to było dla naszych przedsiębiorców To była wasza przewagę nad innymi funduszami. Dokładnie. Dzisiaj przynosimy, dzisiaj w funduszu drugim czy trzecim tych inwestycji stricte spożywczych było już naprawdę niewiele, natomiast to, co przynosimy, to dalej zrozumienie niszy konsumenckich, zrozumienie ekspansji geograficznej, jak ona może następować i coraz częściej z rozwojem konsumenta przynosimy też doświadczenie w digitalizowaniu właśnie tych tradycyjnych branż konsumenckich, więc to są, można powiedzieć, takie uniwersalne narzędzia międzysegmentowe, tak? Bo dalej gdzieś tam specjalizujące się w podejściu do jednak sprzedawania na koniec dnia do przysłowiego Kowalskiego, bo to będą troszeczkę inne narzędzia mimo wszystko używane niż te, które używać będziemy stricte w branży B2B. Jak w erze rozpędzonej digitalizacji, w erze AI unowocześniać takie biznesy spożywcze, biznesy konsumenckie, biznesy kosmetyczne i tego typu, bo cyfryzacja i digitalizacja kojarzą się przede wszystkim ze spółkami software'owymi, a wy zmagacie się z zupełnie inną skalą wyzwania, z zupełnie innym zwierzęciem. Sposób, w który ja patrzę na technologię czy AI, to patrzę mimo wszystko na nie wdale jako narzędzia do kreowania wartości, niż wartość samą w sobie, tak? Czyli oczywiście będziemy coraz więcej widzieli zastosowań tych technologii w biznesach i taki jest tego cel. Natomiast to podstawowy model biznesowy tak naprawdę spółek będzie dalej generował tą wartość, a rozwiązania technologiczne będą tak naprawdę, ładnie po angielsku się nazywa enablerami, czyli tak naprawdę funkcjami wsparcia. I to też, tak jak wspomniałam wcześniej, ewolucji naszych inwestycji, to co my staramy się robić w tej naszej branży konsumenckiej, to po prostu podążać za trendami konsumenckimi. Czyli tak jak zmienia się konsument, tak zmieniają się nasze inwestycje. Tak? Dlatego w funduszu pierwszym było jeszcze dość sporo inwestycji właśnie spożywczych, private labelowych, bo taki był moment rynkowy. Wtedy z punktu widzenia konsumentów zachodnioeuropejskich nasza przewaga tutaj regionalna w tańszym koszcie wytworzenia, wynikającym zarówno z tańszego kosztu robocizny, jak i po prostu z często nowocześniejszych, bo stawianych dopiero w latach 90. zakładów produkcyjnych, powodowało, że nasze produkty mogły być bardziej elastyczne i tańsze na rynkach zachodnioeuropejskich. To był ten moment rynkowy. Tak? W funduszu drugim mamy już dużo więcej spółek wokoło silnego trendu konsumenckiego, healthy lifestyle, ale też lifestyle'owych, czyli szukania nie tylko, to widać w tych młodszych pokoleniach, nie tylko praca, ale też kim jestem ja, jak rozwijam swoje pasje, jakie te pasje są. Stąd mamy inwestycje w spółki takie jak niszowa spółka rowerowa, jedna z bardziej rozpoznawalnych marek gravelowych, czy jak nasz Matchfit, który był cateringiem dietetycznym, też targetującym pod młodszego konsumenta, który właśnie chce się odżywiać zdrowo, ale w dalszym ciągu prowadzić bardzo aktywny tryb życia. Jak
popatrzymy na nasz budujący się teraz obecnie portfel w trzecim funduszu, mamy do czynienia tak naprawdę głównie ze spółkami, które są konsumenckie, ale równocześnie technologiczne, tak? Czyli mamy Deeper, Sonary dla wędkarzy, to jest spółka technologiczna, tak? Z jednej strony sam nasz Sonar jest bardzo technologicznym rozwiązaniem, z drugiej strony spółka równolegle buduje, można powiedzieć, strawę dla wędkarzy, czyli tak naprawdę aplikację, która z jednej strony ze wszystkich sonarów sczytuje dane na temat zbiorników wodnych i w taki sposób buduje tak naprawdę mapę, do której każdy użytkownik tej aplikacji może mieć dostęp i to jest dodatkowa wartość dodana, no ale też pozwala wędkarzom chwalić się swoimi połowami, co oczywiście akurat w tej grupie konsumenckiej jest bardzo ważną zaletą, więc coraz bardziej w naszym PNL-u udział przychodów za samej aplikacji również zaczyna być widocznym miejscem kreowania wartości. Najświeższa inwestycja ITH, czyli znana bardziej pod markami Fru.pl albo Voila.ro, to tak naprawdę zupełnie digitalowa spółka. Tak? Ale oprócz tego, że inwestycyjnie przesuwamy się coraz bardziej do digitalowych spółek, to my bardzo często inwestując dalej w biznesy tradycyjne, bo takich inwestycji też dokonujemy, kreujemy wartość właśnie poprzez rozwijanie takich narzędzi. Tak? I tutaj chętnie zacytuję Matchfeed, bo tak naprawdę my inwestowaliśmy w tą spółkę, która była cateringiem dietetycznym i bardzo dużo pozyskiwała swoich klientów poprzez właśnie searche online'owe i tak dalej, ale finalizacja procesu zakupowego tak naprawdę dokonywała się na infolinii, czyli dokonywała się w kontakcie fizycznym. Jakiekolwiek zmiany do zamówienia i tak dalej musiały być kontaktem fizycznym przez infolinię. W czasie naszej własności zmieniliśmy tą spółkę tak naprawdę w spółkę digitalową, bo zmigrowaliśmy 98% procesów konsumenckich do naszej aplikacji, która pozwalała dokonać wszelkich zmian w zamówieniu, złożyć pierwotnie to zamówienie, dodawała również dodatkowych funkcjonalności dla samego klienta już w sposób nieodpłatny. Z naszego punktu widzenia jako biznes modelu to była gigantyczna oszczędność marketingowa, tak? Dlatego że większość naszych klientów to lojalni, powracający klienci, których w pierwotnym modelu biznesowym płaciliśmy za każdym razem za ich pozyskanie, a przełożenie ich do aplikacji pozwoliło nam nie tylko ograniczyć właśnie koszt pozyskania klienta, ale też tak naprawdę wydłużyć ich cykl życiowy, czyli liczbę tygodni w roku, w którym zamawiali, bo aplikacja mogła na zasadzie push przypomnieć o tym, że zamówienie się kończy i należałoby złożyć kolejne. W modelu call centerowym było to dużo trudniejsze. Praktycznie niemożliwe. Praktycznie niemożliwe, dokładnie. Wspominałeś już o kilku biznesach, w które zainwestowaliście. Jestem ciekaw, z których inwestycji jesteście najbardziej dumni. I tu zarówno może chodzić o osiągnięte zwroty, o pokonane przeszkody, o jakąś wyjątkowość, którą dostrzegacie w tych spółkach. Wspomniałam już dużo o spółce Matchfeed, która faktycznie była naszą bardzo udaną inwestycją i też bardzo takim fajnym doświadczeniem pracy z tym zespołem. Ten zespół był naprawdę bardzo wyjątkowy i pozwolę zacytować sobie naszego właśnie założyciela Maćka Lubiaka, jego cytatem, którym on mówił, w jaki sposób dobiera swój zespół, swoich partnerów biznesowych. Mówi, to muszą być ludzie, z którym poszedłbym na kawę po pracy, tak? I faktycznie to dla mnie też jest taki powiedzmy parametr tego, jak ja dobieram swoich partnerów biznesowych, bo jeśli decydujemy się na właśnie 5-letnią współpracę ze sobą do rozwijania biznesu, to chyba to jest ten najważniejszy Wypadałoby się moment, lubić. żebyśmy po prostu się dobrze rozumieli. Tak? Wspomnę spółce Macet. To jest spółka o tyle bliska mojemu sercu, że ja po inwestycji w Macet mam 2 psy. Trochę się śmieję z tego, opowiadając anegdotycznie, dlatego że ja zawsze próbuję naszych produktów, między innymi to jest zaleta inwestowania w sektor konsumencki, że możemy po prostu sami być testerami jakości produktów. A w tym przypadku tu się nie mogłam przełamać. Wprawdzie widząc proces produkcyjny i słysząc zapewnienia i wiedząc, że jest po prostu suszone mięso, mogłabym się przełamać, ale jednak nie potrafiłam, dlatego do mojej rodziny najpierw dołączył jeden piesek, a potem do niego dołączył drugi. To była bardzo ciekawa inwestycja dla nas. Spółka w momencie, w którym w nią inwestowaliśmy, była oczywiście osadzona w bardzo ciekawym segmencie rynkowym, bo rynek produktów okołozwierzęcych jest bardzo wzrostowym rynkiem. Spółka była wyjątkowa na tym rynku, dlatego że w tej niszy przysmaków mięsnych, stricte mięsnych, była największym graczem na polskim rynku, a równocześnie większość obrotu spółki pochodziła już na tamtym etapie inwestycyjnym z eksportu, co pokazuje skalę działalności.
w naszej krótkiej analizie rynkowej w ramach due diligence bardzo mocno wybił się fakt, że przysmaki mięsne, jako te naturalne, to segment najszybciej rosnący. Więc zdecydowanie wierzyliśmy, że spółka jest bardzo, bardzo dobrym celem inwestycyjnym. Równocześnie ze względu właśnie na zmiany sukcesyjne, które spółce następowały, ona była trochę w takim trudnym momencie, jeśli chodzi o zarządzanie choćby operacjami, bo historycznie operacjami zarządzał tata naszego partnera biznesowego, który właśnie ze względu na wiek emerytalny chciał już się z biznesu wycofać. Nasz partner biznesowy i prezes spółki Tomek Maciąga zdecydowanie bardziej wolał zajmować się częściami sprzedażowymi niż produkcyjnymi. Zainwestowaliśmy więc na spółkę od razu, przychodząc z dyrektorem operacyjnym, wiedząc, że w zakładzie produkcyjnym poukładać trzeba dość sporo i faktycznie można by powiedzieć, że kuriozalnie z narzędzi kierowania wartości robiliśmy najprostsze rzeczy, tak? Czyli zaczęliśmy od stworzenia funkcji kontrolingowej i dobrego policzenia, na czym spółka zarabia. A powiem trochę mało cenzuralną anegdotę, dlatego że jednym z takich, powiedzmy, top sellerów spółki na tamtym etapie były te tak zwane przysmaki stricte naturalne, czyli nie te, które zaczęliśmy potem nazywać przysmakami nowoczesnymi albo uformowanymi, czyli nie kiełbaski, ale po prostu suszone części ciała zwierząt. I tym top sellerem było coś, co nazywa się po prostu penisem wołowym. I bardzo dużo dyskusji na temat tego surowca trudno dostępnego. To był najdroższy produkt, który mieliśmy w ofercie i tego, jak on jest w związku z tym driverem wartości, mieliśmy na początku. W momencie, kiedy zatrudniliśmy panią kontroler razem z dyrektorem operacyjnym, dokonali dużych zmian procesowych, instalując wagi i różne sposoby pomiaru efektywności poszczególnych kroków produkcyjnych. W momencie, kiedy tabelka ile zarabiamy na jakim produkcie, ile zarabiamy na jakim kliencie była dostępna. Największym zaskoczeniem dla spółki było to, że na tym topowym produkcie, który był najdroższy w ofercie, niewiele zarabialiśmy. Z bardzo prostego punktu widzenia on po prostu wymagał długiej obróbki suszenia ze względu na swoje właściwości fizyczne. No i to powiem szczerze, było takie bardzo duże zdziwienie, że to nie jest tak złoty interes, jakby nam się wydawało. Się wydawać. To był akurat produkt, na którym łatwo było podnieść cenę, no bo on znowu był bardzo potrzebny rynkowo, w związku z tym udało nam się tutaj skreować wartość poprzez po prostu wyrównanie ceny do potrzeb. No ale równocześnie zauważyliśmy też te produkty właśnie te, które nazywam nowoczesnymi, a przetworzonymi, które z punktu widzenia procesu produkcyjnego były po prostu bardziej elastyczne, bo tam mieliśmy napisane nie ucho królika, tylko mieliśmy napisane kurczak. W związku z tym, w zależności od dostępności na rynku odpowiedniego surowca i jego ceny, mogliśmy wysuszyć albo taką część kurczaka, albo inaczej. Większą elastyczność. Przeprocesować, dokładnie. Więc ta elastyczność z punktu widzenia zarządzania marżą była dużo wyższa i okazało się, że są to produkty zdecydowanie bardziej marżowe i to był też taki moment, kiedy właśnie, kiedy mając dostępną tą analizę, byliśmy w stanie strategicznie postawić na rozwój właśnie tej kategorii produktowej i finalnie to też doprowadziło do tego, że my wychodząc z tej spółki nie tylko zwiększyliśmy obroty, ale też samą marżę EBITDA byliśmy w stanie tak naprawdę prawie poczworzyć w tym naszym tak naprawdę bardzo krótkim okresie inwestycyjnym, bo była to spółka, w której byliśmy tylko 2 lata i 1 miesiąc. A które inwestycje były dla was najtrudniejsze? Podam przykład mojej spółki, którą też zrobię caveat. Finalnie to była dobra inwestycja, jeśli chodzi o parametry, na które patrzą nasi inwestorzy. Mówię tutaj inwestycji w spółkę produkującą ciastka private label Delitzpol, tak? My nie mogliśmy mówić na etapie, kiedy byliśmy właścicielem spółki, że ona produkuje delicję, bo delicja jest nazwą zastrzeżoną. Były to biszkopty z galaretką oblewane czekoladą, albo mogliśmy używać też angielskiej nazwy Jaffa Cake, tak? I była to spółka z wieloma zaletami, bo faktycznie z punktu widzenia wolumenu ciasteczek produkowaliśmy ich więcej niż Kraft czy Mondelez już wtedy chyba, więc te delicje szampańskie brandowe miały większy obrót, ale jednak mniejszy wolumen niż nasze ciasteczka w opcji private label. Spółka produkcyjnie była naprawdę, robiliśmy też poprawy, jeśli chodzi o operacje, ale to była bardzo dobra spółka, jeśli chodzi o warsztat produkcyjny. Rozpędzone maszyny. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast sam rynek ciasteczek to nie był rynek wzrostowy w trendzie zdrowego żywienia. Tak? To był jednak moment, w który zainwestowaliśmy. Który to był rok, gdy wy zainwestowaliście? Zainwestowaliśmy w tą spółkę, żebym nie przekłamała, ale wydaje mi się, że w 2012 roku. Tak, w 2012 roku, a wychodziliśmy w roku 2016.
I to był taki moment, kiedy ten konsument jednak zaczynał patrzeć na tą etykiety. listę, na etykietę, na którym miejscu znajduje się cukier, mąka pszenna i tak dalej. Więc zdecydowanie, tak jak mówię, dla nas udana inwestycja, bo udało nam się wykreować wartość choćby poprzez akwizycje. Zrobiliśmy tam 2 duże akwizycje porównywalnych graczy, które wintegrowaliśmy w spółkę, więc sama konsolidacja. Już nie wspomnę o tym, że w pierwszym półroczu dokonaliśmy również dezinwestycji spółki, którą właściciele nabyli, chcąc dywersyfikować ryzyko, ale to była spółka strategicznie zupełnie w innym segmencie rynkowym i synergii z połączenia tych 2 tworów nie było, więc to była spółka Miś, którą najpierw w pierwszym półroku odsprzedaliśmy, więc tych takich typowych narzędzi kreowania wartości przez inwestora finansowego, właśnie dokupywania, sprzedawania aktywów niekorowych, trochę wykonaliśmy. No ale właśnie ponieważ rynek co do zasady nam się kurczył i delicji ludzie nie jedli więcej, to musieliśmy dość dużo pracy włożyć choćby w NPD, choćby w kreowanie nowych produktów, co nam się z sukcesem udało, ale jak porównuję to do inwestycji choćby tych opisanych w Matchfit czy w Macet, gdzie sama nisza, sam trend wzrostowy rynku był bardzo takim sprzyjającym wiatrem w żagle. Kuriozalnie to też były 2 spółki, dla których COVID okazał się sprzyjającym wiatrem w żagle. No to jeśli porównuję tą inwestycję, to tutaj raczej mieliśmy wiatr dużo bardziej w twarz i dużo więcej pracy na osiągnięcie tych samych rezultatów musieliśmy włożyć. Wiem, że też wyzwaniem była dla was inwestycja w Baltcom, Tak. operatora telewizji kablowej na Łotwie. I to Przyznaję się. przypadek biznesu, w którym na pierwszy rzut oka wszystko się zgadzało, tezy inwestycyjne się zgadzały. Co zatem spowodowało, że nie było tak łatwo, jak wam się wydawało? Był taki, chyba każdy fundusz inwestycyjny kiedyś miał kablówkę w portfelu, prawda? Więc można by powiedzieć prześmiewczo, że my też dołożyliśmy to dla bardzo długim okresie czasu. Dla inwestorów finansowych były po prostu takie trochę dojne krowy, bo faktycznie generacja gotówki była bardzo duża w tych biznesach i można by było powiedzieć, że to były takie po angielsku znowu safe bets, czyli takie dobre inwestycje, tak? Dobre założenia. Moment rynkowy natomiast, w którym my zainwestowaliśmy, to był już taki moment rynkowy, w którym coraz więcej takich trochę na tym rynku właśnie telewizji kablowych dokonywało się znowu z braku polskiego słowa disruptive innowacji, tak? Czyli Krótko mówiąc, pojawił się streaming. Dokładnie tak, tak? Pojawił się streaming, ludzie w ogóle oglądali mniej, a jeśli już oglądali, to oglądali coraz krótsze i wybrane tylko fragmenty. Tu na pierwszym etapie naszej inwestycji spółka reagowała bardzo szybko i można powiedzieć, że to tak zwane agility, czyli sprawność reagowania w biznesie i elastyczność jak najbardziej wykazywała. Był to największy gracz na rynku i technologicznie zaawansowany, więc faktycznie z punktu widzenia przeinwestowania pod światłowód, w inną technologię i tak dalej, te inwestycje zostały dokonane i spółka dynamicznie się rozwijała. Natomiast na pewnym etapie pojawiła się w związku z tym możliwość zakupu drugiego największego gracza i znowu tak można by powiedzieć książkowo przykład, jeśli to jest możliwe, inwestor finansowy powinien konsolidować rynek. Myśmy tej konsolidacji dokonali i okazało się, że to nie była najlepsza decyzja. Dlaczego? 2+2 nie dało 5. Nie dało 5 z tego punktu widzenia, że to było dla nas na etapie wiedzy, którą mieliśmy o naszych konsumentach, niestety w spółce na tamtym etapie, była to wiedza nie do odkrycia, ale jednak okazało się później, że największy nasz wzrost i pozyskiwanie nowych klientów, który był, tak jak wspomniałam, dynamiczny, pochodził niestety od tego drugiego największego gracza. Tak? To nie było tak wprost widoczne w due diligence, ale jednak okazało się, że w momencie, kiedy tej akwizycji dokonaliśmy, to przestaliśmy dynamicznie rosnąć. Tak, zatrzymaliśmy, można by powiedzieć, ekwilibrium w tym ekosystemie, no ale jednak też był gracz tak zwany incumbent na rynku, czyli gracz duży, były państwowy, tudzież jeszcze państwowy, który jakimś tam konkurentem w dynamice rynkowej jednak był i faktycznie tutaj znowu zaczęliśmy troszkę płynąć pod prąd. Resource Partners istnieje od 15 lat. Zmieniacie się jako fundusz, zmieniacie swoje tezy inwestycyjne, coraz śmielej inwestujecie w nowe technologie. Czy nie ma w was pokusy, żeby zupełnie zmienić swój model i postawić wszystko na AI, na jakieś nowe modele biznesowe związane z softwarem, zapomnieć o tych biznesach konsumenckich, zapomnieć o tej specjalizacji?
Powiem tak, my wierzymy w inwestowanie w nisze, bo takie są te nasze spółki. Na naszym etapie, kiedy inwestujemy w spółki średniej wielkości, to po prostu mówimy o niszach, tak żeby to w dalszym ciągu był znaczący gracz. I my chyba chcemy zachować też tą naszą unikalność, czyli tego, że jednak jesteśmy jedynym wyspecjalizowanym graczem inwestującym w dobra konsumenckie. Funduszy inwestujących w technologię jest na naszym rynku dość sporo, tak? Więc nie jest to taki stricte wyróżnik, otwieramy się na dużo bardziej działalność wprost konkurencyjną, co oczywiście nie oznacza, że wśród tych naszych biznesów konsumenckich coraz więcej nie będzie właśnie biznesów technologicznych, tak? To jest ten wątek, o którym rozmawialiśmy na początku. Nam się zdarzało analizować biznesy stricte SaaS-owe, czy też jeszcze bardziej technologiczne niż te, o których wspomniałam, więc mamy tutaj otwarte oczy, ale wydaje mi się, że zachowanie tego jednak, że inwestujemy w trendy konsumenckie, czyli czymś się wyróżniamy, jest naszą przewagą konkurencyjną, choćby dlatego, że jeśli mówimy akurat o tym segmencie rynkowym, a jest to dalej segment rynkowy, który plasuje się po technologiach pewnie jako numer drugi, jeśli chodzi o ilość transakcji zawieranych na rynku. Po prostu mamy właśnie tą przewagę, że jesteśmy jednak tym pierwszym funduszem, do którego funderzy najczęściej zwracają się, kiedy zaczynają tą transakcję rozważać, przez to, że my te biznesy rozumiemy od podszewki. A o co gracie w Resource Partners? Jaki jest taki długofalowy cel waszego funduszu, waszej firmy inwestycyjnej? Bardzo ciekawe pytanie, bo tak na skali mikro oczywiście gramy o sukces naszych spółek, tak? To znaczy ja naprawdę, pewnie nie tak mocno jak founderzy, ale w momencie, kiedy to już jest spółka, w którą angażuję się personalnie, to zostają moje dzieci, tak? W związku z tym jest duży ładunek emocjonalny w to pokładany i ja najbardziej jestem dumna, jak po przekazaniu w nowe ręce spółki, ona się dalej dynamicznie rozwija z nowym właścicielem, tak? Bo to jest taki dobry papierek lakmusowy na to, że te struktury zostały stworzone prawidłowo, że spółka jest niezależnym bytem i dalej może się rozwijać. Więc ja osobiście gram o to na skali mikro z każdą spółką, żeby ona po prostu pozostała dalej sukcesem na rynku po końcu naszego zaangażowania. Jako Resource Partners pewnie gramy podobnie, czyli o to, żeby zostać sukcesem na rynku, zauważalnym, aktywnym funduszem bardzo długoterminowo i przez kolejne generacje funduszy zarówno kreować wartość dla naszych inwestorów, jak i przede wszystkim wspierać polskich przedsiębiorców w tym, żeby nasze polskie podmioty mogły z sukcesem konkurować na szerszych rynkach. Większość spółek, w które inwestujemy teraz z naszego funduszu mają, to już są spółki, których większość przychodów pochodzi z zagranicy, a nie z Polski, będąc równocześnie liderami na rynku polskim, więc na tym etapie gramy z nimi o to, żeby w tej konkretnej niszy mogli być liderami globalnymi. Co najbardziej ułatwiłoby wam życie? Tutaj mam wrażenie, że niezależnie od tego, który fundusz jest twoim rozmówcą, to ta nasza główna bolączka rynkowa jest ta sama, czyli jeśli patrzymy na procent kapitału alokowanego do rynku prywatnego, jeśli chodzi o procent GDP, produktu krajowego brutto, PKB po polsku mówiąc, to jesteśmy po prostu w ogonie europejskim, tak? I tutaj aktywizacja inwestorów i przyciągnięcia ich do naszego regionu jest też bardzo dużym filarem działalności w PSIK-u i tego mojego zaangażowania jako prezeski. I tu mamy dwa kierunki, tak? Jednym to oczywiście jest budowanie świadomości Polski jako bardzo atrakcyjnego regionu, Polski czy generalnie szerzej regionu środkowoeuropejskiego, jako bardzo atrakcyjnego regionu inwestycyjnego wśród inwestorów zagranicznych, ale wydaje mi się, że my jako region mamy największe wyzwanie, jeśli chodzi o aktywizację naszych inwestorów tutaj lokalnych. I to też nas najbardziej odróżnia od rynków zachodnioeuropejskich, gdzie tych inwestorów lokalnych mamy w dalszym ciągu za mało. Tak? I mówię, tutaj mamy oczywiście bardzo rozpoznawalnego dla nas inwestora w postaci PFR-u i to bardzo, bardzo cenimy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj potencjał jest dużo większy. Tak? Mówimy zarówno o funduszach emerytalnych, o PPK, mówimy o dużych firmach ubezpieczeniowych, które generalnie na rynkach zachodnioeuropejskich bardzo często inwestorami są. Mówimy również o właśnie tych naszych przedsiębiorcach, którzy osiągają sukces i to jest z mojego doświadczenia ten rynek inwestorów lokalnych, który rozwija się najszybciej. Tak? Czyli faktycznie my mamy wśród naszych inwestorów, naszych byłych partnerów biznesowych, którzy widząc, jak pracowaliśmy z spółką, zdecydowali się powierzyć nam swoje środki pod zarządzanie. Wiem, że ten właśnie tak zwany friends and family występuje bardzo często wśród inwestorów również innych funduszy i to jest dobry kierunek, ale wydaje mi się, że jeśli nie pomyślimy też o takich właśnie inwestorach instytucjonalnych i rozwoju jakiegoś naszego lokalnego fund of funds,
to sam przyrost inwestorów właśnie takich profesjonalnych, ale jednak wśród przedsiębiorców będzie za wolnym źródłem generacji dopływu środków do inwestowania do tego rynku, żeby faktycznie zrealizować jego pełen potencjał. A czy coś oprócz kapitału jest, co by wam się szczególnie mocno przydało? Powiem tak, na pewno nie brakuje nam pomysłów inwestycyjnych i dobrych spółek do zainwestowania. Tak? To jest A to chyba, dobrze, że o tym mówisz, bo inwestorzy lubią narzekać na to, że podaż projektów jest niewystarczająca. Ja myślę, że w naszym regionie naprawdę jesteśmy, i w szczególności w Polsce, tak, my byliśmy zawsze bardzo przedsiębiorczym narodem i ja myślę, że tu naprawdę mamy bardzo dużo perełek i nieoszlifowanych diamentów, w które zainwestować można. W szczególności w naszym segmencie kreowania wartości, czyli w tych trochę mniejszych podmiotach. One są często jeszcze nieoszlifowane, no ale to jest ta nasza praca właśnie jako inwestora finansowego, tak, żeby je sprofesjonalizować, żeby wdrożyć pewne systemy zarządcze, tak, żeby one potem mogły właśnie funkcjonować niezależnie w większych strukturach graczy strategicznych, czy też u większego gracza strategicznego zachodnioeuropejskiego, czy też na giełdzie, tak, bo te kierunki wyjścia pewnie są możliwe do rozważenia, więc ten etap profesjonalizacji to jest często to, co my robimy, więc ten etap szlifowania, ale z punktu widzenia właśnie przedsiębiorców z fajną wizją, dobrych zespołów zarządczych i ciekawych modeli biznesowych, tego na naszym rynku naprawdę nie brakuje. Więc tu bym problemów nie upatrywała. Pewnie drugi, jeśli już mówimy poza dostępnością finansowania, no to ten drugi obszar to jest pewnie w dalszym ciągu nasza legislacja i szczególnie jej stabilność, tak? Czyli z jednej strony to są systemy sądownicze, żeby troszkę ponarzekać, bo faktycznie to nie jest to, że my w te spory chcemy wchodzić, bo wręcz przeciwnie i rzadko nam się zdarza, ale z punktu widzenia gdzieś tam możliwości prowadzenia biznesu, to jednak dobrze by było, gdybyśmy nie musieli czekać 5, 6, 10 lat na rozwiązanie tych spraw, ale też dużo bardziej tu myślę o legislacji podatkowej i jej stabilności. Tak? Czyli nie o to chodzi, bo podatki trzeba płacić, tu mam pełną świadomość, nie będziemy mieli infrastruktury publicznej, jeśli nie będziemy jako przedsiębiorcy czy jako osoby prywatne tego kontrybuować. Natomiast z punktu widzenia inwestora ważne jest, żeby to się często nie zmieniało. Tak? I tutaj jest taki obszar, który nas jako fundusze dotyka bezpośrednio. On dotyczy możliwości przekazania naszych środków w sposób unikający podwójnego opodatkowania, bo znowu tu nie chodzi o unikanie opodatkowania, tylko jednak to się ładnie nazywa w naszym żargonie przejrzystość podatkową i możliwość przez naszych inwestorów opodatkowania ich zysków kapitałowych w miejscu ich opodatkowania, a nie wielokrotnie przy przejściu. Mówię tutaj o czymś, co się ładnie po angielsku znowu nazywa withholding tax, czyli podatek u źródła. I tu to głównie dotyczy opodatkowania płatności dywidendowych, tak? Czyli mamy ogólnoeuropejską dyrektywę, gdzie powinna być możliwość wycofania tych dywidend do matki i opodatkowania ich u matki w strukturze kapitałowej, a tutaj czasami interpretacje podatkowe poszczególnych urzędów skarbowych zdają się być nie zawsze spójnie rozumiejące właśnie to, jak funkcjonują fundusze, tak? I że my prowadzimy stricte działalność finansową i powinniśmy tej dyrektywie podlegać, a czasami zdarza się, że niektóre nasze spółki portfelowe przy wypłacie takiej dywidendy muszą uiszczać podatek u źródła. Na koniec chciałbym ci kogoś zacytować. Właściciele firm mają gdzieś twoje stopy zwrotu i parametry finansowe. Liczy się dla nich to, czy wiesz, jak rozwinąć ich biznes. Powiedział to w 2021 roku Ryszard Wojtkowski, twój wspólnik. Aktualne? Nie wypadałoby mi się nie zgodzić oczywiście z Ryszardem. Prawdą jest to, że w szczególności w takiej strukturze transakcyjnej, którą my przyjęliśmy jako naszą specjalizację, czyli partnerstwie biznesowym, dla naszych partnerów najważniejsza jest rozmowa o biznesie i jego przyszłości. Nie wiem, czy zupełnie nie zależy im na stopach zwrotu w momencie, kiedy zostawiają udziały z nami i chcą na nich również zarobić oczywiście w sposób godny, ale prawdą jest to, że to, czego założyciele nie lubią, to długiego, przeciągającego się badania due diligence finansowego, które oczywiście jest konieczne do wykonania, ale często jest to taki poziom analizy, którego wcześniej sami nie dokonywali i na pewno jest to dla nich czasochłonne i mało przyjemne.
zło konieczne. Natomiast to, gdzie faktycznie udaje nam się zbudować naszą przewagę konkurencyjną w procesie, jeśli tego konkurenta mamy, to właśnie poprzez ciekawą rozmowę na temat wizji rozwoju biznesu i skupienie się na tym, co razem wspólnie możemy zrobić dobrze. Ryzyka historyczne są rozwiązania, żeby je zaadresować. Coraz lepsze są ubezpieczenia zarówno ryzyk niezidentyfikowanych, jak i zidentyfikowanych w procesach transakcyjnych. Więc tak, musimy analizy dokonać, ale w naszych rozmowach z przedsiębiorcami staramy się skupiać na generowaniu wartości w przyszłości i tym, jak wspólnie rozwijać będziemy spółkę. W takim razie życzę Wam tego, żebyście spotykali na swojej drodze wyłącznie takich przedsiębiorców, z którymi udaje Wam się budować wartość, najlepiej w dobrej atmosferze. Bardzo dziękuję. Moją rozmówczynią była Małgorzata Bobrowska, partnerka zarządzająca Resource Partners, a ja serdecznie zapraszam do słuchania i oglądania innych odcinków podcastu PSIK, Private Equity o budowaniu wartości.